pokój i dobro. Kochani, zgodnie z zapowiedziami, w czasie tych 2 ostatnich odcinków będziemy rozmawiali na temat bohaterów wiary, na temat ludzi, którzy wcielają teologię ciała w swoim życiu. W tym odcinku porozmawiamy o tych wszystkich wyzwaniach, które stoją przed ludźmi na drodze do małżeństwa, przed ludźmi młodymi. Natomiast w ostatnim odcinku będziemy zastanawiać się nad tymi wyzwaniami, które stają przed małżonkami. Wydaje mi się, że takim pierwszym wyzwaniem, z którymi młody człowiek musi sobie poradzić, i dotyczy to zarówno chłopców, jak i dziewczyn, będzie temat pornografii i masturbacji. Najważniejsza rzecz, którą musimy na ten temat powiedzieć, to to, że jest to dokładne odwrócenie tego, po co Pan Bóg dał człowiekowi seksualność. Mówiliśmy o tym bardzo dokładnie, omawiając szczegóły teologii ciała, i wiemy dobrze, że człowiek dostał swoje ciało po to, żeby kochać drugiego człowieka. Człowiek dostał swoje ciało po to, żeby przez swoje ciało obdarować drugiego człowieka. Czyli ciało, krótko mówiąc, jest darem. To jest mój dar dla drugiego człowieka. Dar, przez który powstaje między ludźmi komunia. Ciało służy do tego, żeby okazywać drugiemu człowiekowi miłość. Temat pornografii i masturbacji jest czymś dokładnie odwrotnym, ponieważ nagie ciało przedstawiane chociażby w magazynach pornograficznych czy w pornograficznych filmach tak naprawdę jest przedstawiane w ten sposób tylko i wyłącznie po to, żeby w młodym sercu pobudzić pożądanie, czyli krótko mówiąc to co najgorsze, żeby rozbudzić w młodym człowieku takie patrzenie na drugiego człowieka, które domaga się ciała dla samego ciała, które nie respektuje tego, że to jest ciało drugiej osoby. Pożądanie każe drugiemu człowiekowi patrzeć na człowieka jak na przedmiot, który ma dostarczyć przyjemności. Również masturbacja jest dokładnym odwróceniem tego porządku ustanowionego przez Pana Boga, bo człowiek zamiast obdarowywać samym sobą drugiego człowieka, zamiast żyć właśnie we wzajemnej relacji, przynosi przyjemność samemu sobie. Więc widzimy, że przeciwnik, którego dzieł w tym świecie niestety jest dość dużo, dosłownie wywraca do góry nogami porządek ustanowiony przez Pana Boga. I to, co miało tworzyć więzy miłości między ludźmi, tak naprawdę prowadzi do pobudzenia tego, co najgorsze w człowieku. Młody człowiek, który ulega tej pokusie, ogląda pornografię i masturbuje się, niejednokrotnie przeżywa dość żałosne stany emocjonalne. Dlaczego się tak dzieje? Dzieje się tak dlatego, że człowiek, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, działa odwrotnie do swojej natury. Powiedzieliśmy, że ciało, seksualność jest dana człowiekowi po to, żeby dał siebie drugiemu człowiekowi. Jeżeli działa w drugim kierunku, jest tak naprawdę egoistą i stara się przynieść przyjemność samemu sobie. Bardzo często jest też tak, że to pornografii i masturbacji prowadzi młodych ludzi wewnętrzny przymus. Człowiek wchodzi w to doświadczenie, bo jest do tego wewnętrznie przymuszony. Oczywiście odczuwa takie pragnienia, niemniej jednak w pewien sposób narzucają się one i nie jest to do końca wolny wybór. A przecież my mówiliśmy na samym początku o tym, że działanie człowieka zawsze powinno charakteryzować się racjonalnością i wolnością. Więc jeżeli coś odbiera mi wewnętrznie tę wolność, nie trudno się domyślić, że będzie temu towarzyszyło właśnie takie żałosne poczucie. Zwłaszcza mężczyzna został powołany przez Pana Boga do tego, żeby był kimś silnym, żeby był kimś, kto będzie stanowił o sobie, kimś, kto będzie panował nad sobą. Ten wewnętrzny przymus odbiera tę godność, którą Pan Bóg nadał człowiekowi, i właśnie z tego wynika to żałosne poczucie, które bardzo często towarzyszy młodym ludziom, którzy masturbują się, którzy oglądają pornografię. Krótko mówiąc, działają nie w zgodzie naturą.
nasze ciała bardzo dobrze czują, do czego zostały powołane. Mówiliśmy o tym, że jest w nas ta pamięć początku, że my tak naprawdę wiemy, czym jest prawdziwa miłość, że my tej prawdziwej miłości pragniemy. Niestety doświadczamy pożądania, które te bardzo dobre pragnienia, tak jak powiedzieliśmy, wywraca do góry nogami. Tak więc walka o życie w czystości, walka o to, żeby nie oglądać pornografii, nie masturbować się, będzie tak naprawdę walką o życie w zgodzie z naturą, o życie w zgodzie z tymi najgłębszymi, najprawdziwszymi i najbardziej pięknymi pragnieniami, które są w naszych sercach. Problem, który rodzi oglądanie pornografii i masturbacji, to, że takie przeżywanie seksualności bardzo mocno wpływa na to, jak młodzi ludzie kształtują swoją seksualność. Tak więc jeżeli ich przeżywanie seksualności będzie wynikało z ulegania właśnie takiemu wewnętrznemu przymusowi, będzie wynikało z pożądania, to trudno sobie wyobrazić, żeby relacje, które kiedyś będą tworzyć jako małżonkowie, były lepsze. Jeżeli przez lata młodzi ludzie oglądają pornografię i masturbują się, to trzeba zadać sobie pytanie, kiedy nauczą się w sposób bezinteresowny, w sposób wolny i w sposób racjonalny odnosić się do drugiego człowieka. To jest właśnie podstawowy problem, który stwarza oglądanie pornografii i masturbacji. On, krótko mówiąc, oducza człowieka miłości. Oglądanie pornografii i masturbacji oducza człowieka racjonalnego działania, czyli tego działania, które jest odniesione do tej najgłębszej prawdy o człowieku, a także oducza człowieka wolności. Człowiek, który ulega pożądaniu, nie będzie w stanie uszanować całego tego osobowego i oblubieńczego sensu ciała drugiego człowieka, tylko będzie zawsze w tej relacji poszukiwał samego siebie. Ale jeżeli ktoś poszukuje samego siebie, to nie kocha drugiego człowieka, tylko jest egoistą, czyli w tym momencie młody człowiek oglądający pornografię, masturbujący się, uczy się czegoś dokładnie innego niż miłość. To jest podstawowe zagrożenie, które rodzi pornografia i masturbacja. Problem z pornografią i masturbacją jest też taki, że człowiek wystawiający się na takie bodźce będzie potrzebował cały czas silniejszych bodźców i zaczyna się od stosunkowo niewinnych obrazków w takich magazynach jak Playboy, a potem młody człowiek kończy w gąszczu naprawdę nieprzyjemnej, mainstreamowej pornografii, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. Pornografii, która jest wybitnym przykładem poniżenia kobiety przez mężczyznę. Jeżeli młody człowiek będzie podtrzymywał to rozbudzające się pożądanie, to prędzej czy później będzie poszukiwał takiego doświadczenia na żywo. To prędzej czy później będzie chciał wejść we współżycie seksualne. Ale tak jak już powiedzieliśmy, jeżeli jego odniesienie do drugiego człowieka będzie wynikało z pożądania, to na pewno nie będzie to dobre zarówno dla niego, jak i dla tego drugiego człowieka. Młodzi ludzie tworzący między sobą relacje będą musieli także stanąć przed takim wyzwaniem ustawienia pewnych granic w tej swojej relacji. Oczywiście, jeżeli ludzie zakochują się w sobie, to dobrze by było, gdyby jakoś dali sobie nawzajem o tym znać, gdyby to sobie zakomunikowali. No i oczywiście takie zakochanie wyraża się między innymi przez dotyk, przez pocałunek, przez przytulenie. Niemniej jednak w tym wszystkim muszą zostać zachowane tak bardzo dobre granice. Pani Wanda Półtawska, już niejednokrotnie wspominana w czasie tych naszych spotkań, mówiła, że Karol Wojtyła, zwłaszcza młodym mężczyznom, mówił o tym, żeby nauczyli swoje ciało być ciałem brata. Co to dokładnie oznacza? Po pierwsze, będzie to oznaczało to, że młody mężczyzna musi nauczyć patrzeć się na kobietę jak na drugiego człowieka. Pożądanie, z którym na dzień dobry się mierzy, przymusza go do tego, żeby patrzył na kobietę jak na przedmiot, który ma przynieść mu przyjemność. Niemniej jednak wiemy, że takie odniesienie do drugiego człowieka nie ma nic wspólnego z miłością, więc to bycie bratem, o którym mówił Karol Wojtyła, na samym początku będzie oznaczało to, że młody mężczyzna musi nauczyć się patrzeć na kobietę jak na drugiego człowieka.
jak na drugą osobę, kogoś, kto jest świadomy siebie, kogoś, kto posiada samego siebie. To bycie bratem na drugim miejscu będzie oznaczało także pełną bezinteresowność w tej relacji do drugiego człowieka, czyli młody mężczyzna będzie musiał nauczyć się tego, że jest z kobietą nie ze względu na jej ciało, ale ze względu na nią samą, że rozpoznaje tę jej wartość jako osoby, jako drugiego człowieka. To jest coś bardzo ważnego. I tak naprawdę, jeżeli mężczyzna nie nauczy się być bratem dla kobiety, to trudno będzie mu być dobrym mężem, ponieważ dobry mąż to będzie właśnie ktoś, kto rozpozna tę jedność w człowieczeństwie, że ma do czynienia z drugim człowiekiem. Dobry mąż to będzie ktoś, kto będzie w stanie być bezinteresowny w tej relacji, kto będzie służył, kto będzie szanował właśnie tego drugiego człowieka, w tym przypadku kobietę. Pani Wanda Pułtawska mówi także, że trzeba pamiętać o tym, że ciało człowieka jest reaktywne, czyli że reaguje na bodźce. Jeżeli zatem młodzi ludzie chcą przeżyć swoje narzeczeństwo czy relację, którą tworzą w czystości i nie wchodzić we współżycie seksualne w tym momencie, kiedy jeszcze nie jest to wskazane, to te granice, o których powiedzieliśmy przed chwilą, będą ich chronić przed tym, żeby ich ciało nie zostało pobudzone zbyt szybko, ponieważ to pobudzenie prędzej czy później poprowadzi do współżycia seksualnego. Także w tym momencie mówimy o takiej pozytywnej odpowiedzialności, że ja, używając swojego rozumu, używając swojej wolnej woli, w pewien sposób wyprzedzam bieg wydarzeń. Jeżeli wiem, że zbyt duża bliskość mogłaby mnie narazić na grzech, mogłaby mnie poprowadzić do współżycia seksualnego w tym momencie, kiedy jeszcze nie jestem mężem danej dziewczyny, to po prostu unikam tych bodźców, to po prostu unikam tych sytuacji, wyprzedzam bieg wydarzeń, staram się przewidywać i w ten sposób okazuję się człowiekiem naprawdę mądrym. W ten sposób okazuje się człowiekiem, który odpowiedzialnie prowadzi swoje życie we właściwym kierunku. Kiedy młodzi ludzie zakochują się w sobie, to te ich relacje będą rozwijać się w takich kilku etapach. Na samym początku dochodzi do spotkania, na samym początku ludzie są zainteresowani sobą. Drugim etapem będzie właśnie to, że w ludzkim sercu będzie rodzić się pożądanie, czyli to pragnienie podjęcia współżycia seksualnego, w tym momencie trochę przedwczesne. Temu pragnieniu będzie bardzo trudno się przeciwstawić, jeżeli ludzie nie znają tego szerszego kontekstu, o którym papież próbował nas przekonać. Trudno będzie poradzić sobie z tym pragnieniem, jeżeli ludzie nie będą świadomi tej godności, którą mają, jeżeli nie będą znali wartości i tego prawdziwego znaczenia ciała. Propozycja, żeby podjąć współżycie seksualne przedwcześnie, zazwyczaj wychodzi od chłopaka, ponieważ to chłopak doświadcza tego pożądania o wiele silniej. Zapewnia dziewczynę o tym, że kocha. Ona decyduje się na wejście w to współżycie seksualne ze względu na relacje, ze względu na to, żeby pogłębić te relacje. Takie przeżycia niestety nie towarzyszą chłopakowi. Żeby chłopak odkrył całą tą głębię relacji, muszą zostać przed nim postawione bardzo konkretne wymagania, o których mówiliśmy przed chwilą. Chodzi właśnie o to, żeby chłopak nauczył się rozpoznawać dziewczynę jako drugiego człowieka, żeby nauczył się właśnie tej bezinteresowności, żeby zanim wejdzie we współżycie seksualne, nauczył się być bratem, czyli kimś, w kogo towarzystwie dziewczyna może czuć się bezpiecznie, czyli kimś, kto naprawdę dba o dobro dziewczyny. To jest bardzo ważne. Dopiero potem będą mogły rodzić się właśnie te głębsze relacje, przyjaźń, która koniec końców może poprowadzić ludzi do miłości oblubieńczej i do tego wyboru siebie nawzajem, który będzie trwał już na zawsze.
Te zależności, o których wspomniałem, dobrze pomogła mi zrozumieć moja znajoma, która będąc w liceum zdecydowała się na wejście we współżycie seksualne ze swoim chłopakiem. On oczywiście na samym początku zapewniał ją o swojej miłości, zapewniał o tym, że chce być blisko niej. Był to niestety człowiek, który miał duży problem z tym, o czym powiedzieliśmy na samym początku. Oglądał twardą pornografię, która w bardzo mocny sposób zaczęła oddziaływać na ich relacje. Proszę wyobraźcie sobie, że ten sam człowiek, który jeszcze niedawno mówił jej o miłości, mówił o tym, że ją kocha, potrafił obrzucać ją tymi wyzwiskami, którymi mężczyźni obrzucają kobiety w filmach pornograficznych. Wobec tego powstaje pytanie, czy ten młody człowiek mówił prawdę, kiedy mówił tej mojej znajomej, że ją kocha. Oczywiście, że nie. Ten człowiek nie miał tego szerszego spojrzenia, a to szersze spojrzenie jest konieczne, jeżeli drugi człowiek ma być potraktowany z godnością, jeśli ma być potraktowany tak, jak na to zasługuje. Ta moja znajoma powstała z popiołów. Pan Bóg dał jej łaskę naprawdę głębokiego nawrócenia. W tym momencie niczego nie trzeba jej tłumaczyć. Wszystko jest dla niej jasne. Ona bardzo dobrze widzi, że to nauczanie Pana Boga, to nauczanie, które Kościół cały czas nam proponuje, jest bardzo dobre i trafia, krótko mówiąc, w punkt. Ona w tym momencie wykorzystuje nadarzające się okazje do tego, żeby przestrzegać młodych ludzi przed tym, żeby się nie śpieszyli. Stara się uczyć młodych ludzi, rozmawiać z nimi po to, żeby uszanowali ten Boży pomysł na naszą miłość, na nasze życie. Kochani, chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć o moich znajomych, którzy w tym momencie są już młodym małżeństwem, natomiast poznałem ich jako parę. Na samym początku podjęli tę decyzję, że chcą przeżyć ten czas w czystości. Wszystko to, czego uczy Kościół, było dla nich w miarę proste. Wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy podróżowali do swoich bliskich poza miasto, w którym studiowali, to zazwyczaj dostawali jeden pokój i jedno łóżko. Miałem kilka razy okazję opowiedzieć co nieco na temat teologii ciała i oni wiedzieli, że to rozwiązanie stoi w poprzek tej decyzji, którą podjęli i w poprzek tego nauczania. Dlatego zdecydowali o tym, że do czasu ślubu będą unikać takiego rozwiązania. Ta ich decyzja oczywiście była nieco wyśmiana, niemniej jednak oni byli świadomi tego, co robią i wiedzieli dokładnie, czego chcą. Wiedzieli, że chcą wejść we współżycie seksualne dopiero wtedy, kiedy nadejdzie ten właściwy czas. Wiedzieli, że ciało człowieka jest reaktywne, wobec tego działali odpowiedzialnie i to była ta odpowiedzialność pozytywna, o której mówiliśmy. Wyprzedzali bieg wydarzeń i w ten sposób przeżyli swoje narzeczeństwo. W tym momencie są szczęśliwym małżeństwem. I wierzę głęboko, że ta bezinteresowność, której uczyli się w czasie swojego narzeczeństwa, będzie procentowała głębokim szczęściem w ich małżeństwie. Bo proszę, zadajcie sobie pytanie, czy oni nie chcieli współżyć ze sobą w tym czasie? Oczywiście, że chcieli. Nie zrobili tego jednak ze względu na to, czego uczy Bóg. Czy nie mieli okazji, żeby ze sobą współżyć? Już wiecie, że mieli. Unikali tych okazji. Starali się swoje życie układać względem tego, czego uczy Pan Bóg, czego uczy Kościół. To wszystko na pewno poprowadzi ich do głębokiego szczęścia, ponieważ działali świadomie, uczyli się wolności, uczyli się tej miłości niezależnej od sytuacji, w której się znajdą, uczyli się tej miłości, która jest czymś więcej niż tylko seksualność. Chcę Wam także opowiedzieć o moich znajomych, którzy są już małżeństwem z kilkuletnim stażem. To swoje narzeczeństwo również przeżyli w wierności Bogu. Kiedyś napisałem do tej mojej znajomej, żeby spytać się, jak się czuje, ponieważ w tamtym momencie była już w ciąży. Ona na to wysłała mi niesamowitą wiadomość, w której opisuje, w jaki sposób odnosi się do niej jej mąż. Proszę, posłuchajcie. Czuję się naprawdę super. W nic się już nie mieszczę, ale jestem ciągle obdarowywana jakimiś ubraniami ciążowymi od siostry czy koleżanek, więc nie zginę. Ale i tak najlepszy był mój mąż, który kiedyś, jak zastał mnie załamaną przy szafie, powiedział, żebym kupiła sobie 4 nowe sukienki, tylko koniecznie jedną czerwoną. Tutaj jest duży uśmiech i serce.
Kochany jest. W dodatku śpiewa wymyślone na poczekaniu piosenki o mnie i o naszym synku. Głaszcze mój brzuch i patrzy na mnie jak na jakąś muzę, podczas gdy ja naprawdę nie czuję się pięknie. Macie tutaj przykład człowieka, który umarł dla pożądania. Człowieka, który otacza swoją żonę prawdziwą miłością, niezależnie od okoliczności, w których się znajdują. Macie tutaj przykład człowieka, który jest wolny. Macie tutaj przykład człowieka, dla którego miłość to coś o wiele więcej niż seksualność. I widzicie również szczęście, które bije po prostu z tej wiadomości młodej żony. Kochani, kończymy w tym momencie nasze rozważania na temat tych wyzwań, które stoją przed młodymi ludźmi zdążającymi do małżeństwa. Mieliśmy przykłady ku przestrodze, mamy również przykłady, które mają nas zachęcić do tego, że to jest jak najbardziej sensowne i jak najbardziej możliwe rozwiązanie. W następnym, ostatnim już odcinku tych naszych spotkań będziemy zastanawiali się nad tymi wyzwaniami, które stoją przed małżonkami.